Muzeum Biologiczne. A tutaj mamy informację o kolejce na skansen. I tu mamy wielki szyld skansen. W skansenie bilet kosztuje 220 koron, a można za 30 też wykupić sobie wjazd funikularem na górę, ale tego akurat nie wykupiliśmy. Idziemy wędrować, zobaczmy co to jest. Tu wchodzimy na przestrzeń, która jest określona jako kwartał miasta. I są tutaj stare domki. No właśnie przypomina to, co znamy jako skansen w polskim, mam wrażenie. Tak, takie miasteczko z dawnych lat, w którym można kupić stylizowany na stary chlebek. Tutaj mamy oficynę typograficzną. Tutaj mamy warsztaty, w których składano książki. Można spojrzeć do drukarni, a tam się drukowało książki. Dzień dobry. Wychodzi, że część z tych domów była, jeśli nie wszystkie, były przenoszone z różnych miejsc tutaj, żeby zbudować osadę, która jest retro, czyli w sumie dokładnie koncepcja, którą znamy jako skansen. Kawka i sprzęt piekarski. No dzień dobry, dzień dobry. Jak się mamy? Okej. Tutaj są schody. Tam jest fabryka. Tutaj mamy kury. Pewnie nie chcą, żeby je głaskać. Ja wiem, gdzie jestem. Tutaj się odbywa co lato taki festiwal muzyczny, który się nazywa Alseng på Skansen. I na terenie skansenu odbywają się koncerty najbardziej popularnych w danym momencie szwedzkich wykonawców. I to jest transmitowane przez szwedzką telewizję. A tam mamy park rozrywki i miasto. Kamień milowy. Mówił o tym, że na głównych drogach co milę, czyli chyba co milę szwedzką, czyli co 10 km, były ustawione takie kamienie, żeby informować o tym, że to nadal droga. I zrobiono tyle i tyle kilometrów. Szkoła. Więc wchodzimy na teren farmy Oktorp. Ła, taki daszek trzeba mieć. Z mchem. Cieknący dach. Cieknący na twarz. Ładny czerwony domek. Ładny czerwony domek. Kolejny kamień milowy z 1666. To był pierwszy dwupiętrowy dom zbudowany w parafii, w której został zbudowany. I jako, że był tak duży, służył też jako miejsce, gdzie odbywały się procesy sądowe. Domek ładny, ale gdzie są zwierzątka? I tak się żyje na tej wsi. Spokojnie sobie przeżuje wszystko. No dzień dobry. Czego szukamy? No cześć. To nie jest to, czego szukasz. Skoczyła na mnie, widziałeś? Tak. Cześć. A tam są dziki? Czy to nie są dziki? Potwierdzam, wieżyczka.
A tam jest malutka tygodniowa foczka razem z matką. Wszystko jest oddzielone barierą, żeby nie przeszkadzać fokom za bardzo i zostawić im przestrzeń. Baforoza. Tam jest duży. I nawet więcej niż jeden. Tak, siedzą sobie renifery. Czekają do Bożego Narodzenia, żeby z Mikołajem A tu wyruszyć. jest jeden mały też na dole przy skale. I tam kolejnego głowa wystaje. Tak, Ten też młody. tak, Ale to są dwa faktycznie malutkie. tak. Yeah, this is really cool. Siadaj. Aha, to jest ściana, czy to jest tapeta? Trzeba zapytać. Zamalowane w 1837. Co tam? Ty mnie obserwujesz, ja cię obserwuję, widzimy się nawzajem. Idzie tutaj sobie maleńki i ma ze sobą dwóch ochroniarzy. Pilnują dobrze. Nie, proszę pana ochroniarza, nie będziemy robić żadnych problemów. Proszę dalej iść. Dziękuję. Z Zamku Królewskiego słychać w tej chwili jakąś orkiestrę. Tutaj mamy parlament szwedzki, a tam na dole mamy też protest przeciwko reżimowi irańskiemu. Więc zakładam, że może mogą być w tej chwili w zamku jacyś goście z Iranu. Idziemy właśnie najwęższą ulicą Starego Miasta w Sztokholmie. Wąsko. My właśnie jesteśmy na Södermalmie w Sztokholmie.
i wędrujemy śladami Millennium. Za chwilę jeszcze spojrzymy sobie na punkt widokowy, który jest na Södermalmie, a stamtąd udamy się pod dom, w którym w książce mieszkał główny bohater. A jako że jest lato, to mamy tutaj już kolejną zamkniętą na lato kawiarnię, która otworzy się 11 sierpnia. A tu trafiliśmy na wzgórze Mari, z którego powinien się rozpościerać całkiem ładny widok na Sztokholm. I wygląda na to, że tak będzie. Taki widoczek to ja rozumiem. W prawo i w lewo się teraz. Tak. Prawda? No to dotarliśmy do Belmontsgatan jedyneczki. Tutaj mamy kamienicę wbudowaną w skałę. A po tej stronie drogi też skała. No więc prawie dotarliśmy do Muzeum Fotografii Fotografiska, które jest tutaj. Problem jest tylko w tym, że jesteśmy 60 metrów w linii prostej, a według Google'a, jak spojrzymy na to, co pokazuje nam w tej chwili Google, mamy tam 17 minut pieszo. Dotarliśmy już prawie do wejścia do fotografiski. Tutaj chyba mamy jakieś wydarzenia artystyczne. A jak widać na wprost, całkiem solidna burza. Jesteśmy też bardzo blisko statku wycieczkowego. I used to go to the airport on a Saturday, and one day I accidentally photographed Ralph Butler, who I didn't know who Ralph Butler was. It was this guy in a pinstripe suit asleep amongst the load.